tutaj zdobienia. Ale ona jest taka piękna, bo ona jest nasza i od mamusi. Czy to znaczy, że ty próbujesz naszym widzom zaszczepić, że tak powiem... Psiego zęba? Tak, psiego zęba, tak? Psi zęba. Dzień dobry moi kochani, witamy Was niezwykle uprzejmie i serdecznie w kolejnym odcinku. My oczywiście tradycyjnie jesteśmy już na działce. Dla osób, które nas nie znają, ja się przedstawię, na imię mam Irek, a Beata siedzi tam na leżaku. Idziemy właśnie do niej, odwrócę tylko kamerę. No i jak szanowna Pani, zaczynamy od odpoczynku. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, zaczynamy od odpoczynku. Po ciężkim tygodniu należy nam się chociaż chwilka. Chwilę właśnie posiedzimy i weźmiemy się do pracy. Mojito Ci zrobię. Ciekawe z czego? Aha, Mojito. nie mam rumu, Nie ma. Limonki nie ma. Nic nie ma alkoholu. Nie ma alkoholu. W dzisiejszym odcinku będzie trochę pracy, trochę sadzenia. Dowieszę też kilka ozdób na płot, o których zapomniałam. Postawię też kilka pod płotem. Będzie trochę leniuchowania, tak jak teraz na przykład. I oby się nie skończyło tylko na tej chwili leniuchowania, żeby jeszcze trochę było więcej. I trochę gadania będzie. I postaramy się w miarę to wszystko jakoś zbilansować. A Wy, kochani, jak zawsze weźcie sobie coś dobrego do picia, usiądźcie wygodnie w fotelu i zostańcie z nami do końca odcinka. Zapraszamy do oglądania. A po co to wzięłaś? Miałaś uklęknąć. Ale tu jest mokro, bo podlewałeś i tu jest gnój, więc już nie chcę się babrać w tym. I Słuchaj, dlatego stoję. Ona w ubiegłym roku to całkiem nieźle kwitła. Miała mniej kwiatów, ale one były większe. Nie do końca. Coś jeszcze Bo to oprócz tak, tego przycinania dzisiaj robisz, czy już dzisiaj tak na lajcie raczej? no pewnie jeszcze coś zrobię, no. Mhm. Jeszcze Słuchaj, a pozwolisz- dołożę te... Pozwolisz, że ja Ci zadam pewne pytanie. Czy pamiętasz moment, kiedy ta działka przestała być dla Ciebie zwykłym kawałkiem ziemi, zwykłym polem, a zaczęła być czymś więcej? O matko. Ale ci się filozofia włączyła. No pamiętasz czy nie? I widzowie też. Napiszcie w komentarzu, czy pamiętacie, czy nie. Słucham. Czy pamiętają swoje mówię, tak. historie? No to wiadomo, że nie naszą. Ja wiem. No dawaj. Skup się. Właśnie tak trochę mi ciężko powiedzieć, ale chyba to było wtedy, kiedy pierwszy raz coś posadziliśmy. Tak własnymi rękoma. I to wtedy już nie było taka pusta działka, puste pole, tylko właśnie to tak zaczęło być. Zaczęło wyglądać po prostu. Zaczęło być coś naszego. Przypominać trochę działkę. Tak, a jeszcze tylko nadmienię, że my przed tą działką mieliśmy działkę niedaleko Warszawy. I praktycznie nie zrobiliśmy tam nic. A na pewno. Nie zrobiliśmy pompę i bramę. Przepraszam, no, zrobiliśmy pompę i bramę, ale chodzi mi o to, że nie posadziliśmy żadnej rośliny. Nie posadziliśmy tam nic, kompletnie. Nie. Dobrze, to ja jeszcze... I to właśnie było to, kwestia była tego, że niby mieliśmy tą działkę, ale Nie mieliśmy serca. tak. Ja ci powiem więcej. Za młodzi byliśmy wtedy. Tak, nie potrafiliśmy tego docenić. Znaczy niby docenialiśmy tą naturę i spokój i ciszę, ale nie aż tak bardzo, jak myślę, że w tej chwili. To ja powiem tak, w tej chwili, poczekaj, teraz się jeszcze tobie tylko... filozofia włączyła. Nie, ale tak naprawdę to że zaczęliśmy właśnie tutaj, jak już posadziliśmy te pierwsze rośliny, to zaczęliśmy tak naprawdę czerpać z tego
przyjemność, po prostu przyjemność. Dobrze, to ja w takim razie mówisz o pierwszych roślinach, to ja się spytam Ciebie, a czy pamiętasz, co było pierwsze? Jaka była pierwsza roślina, pierwsze rośliny, które posadziliśmy tutaj na działce? Pamiętam? Pamiętam. Taka szybka. To było poletko z iglakami. Zrobiliśmy właśnie takie poletko. Wytyczyliśmy sobie. Pewnie teraz widzicie, bo Wam pokazuję w przebitkach. Tak, wytyczyliśmy sobie miejsce i tam właśnie posadziliśmy pierwsze iglaki. I na tym poletku, jak posadziliśmy, to nam się wydawało, że tam jest pusto. No bo było pusto. To bo było pusto. A teraz jak widzicie, jest gęsto, wręcz za gęsto. Jest za gęsto, tak. Prawda? Tak. Ale przedtem, jak Pokażę Wam zdjęcie, jak to wyglądało. Jeśli znajdę, to w tej chwili widzicie zdjęcie, jak wyglądało, jak zaczynaliśmy. jak posadziliśmy te rośliny, to one były tak punktowo, gdzieniegdzie tylko. I to tak tworzyło taki pusty plac, jakby ktoś gdzieś coś rzucił. A bo one miały 20-30 cm. Tak, tak. Te A rośliny. teraz, teraz mają A 3 teraz- metry, 4. a teraz żałujemy, że tak gęsto posadziliśmy. Człowiek uczy się na błędach Całe życie. całe życie. No, to co? Już? Koniec? Już koniec. To mogę się brać? Możesz. Czy jeszcze ci się coś przypomni? Nie, już mi się nic nie przypomni. No dobrze, to biorę się. Co ty odkrywasz? Co tam rośnie pod spodem? Chwasty na pewno, a nie wiem jak będzie z gaurą, bo ona była przykryta, bo były przymrozki. No to dawaj, zobaczymy, bo jestem sam ciekaw. Wiesz co, na nią jeszcze jest troszkę za wcześnie, Myślisz, że ona jeszcze nie wyrasta? może jeszcze nie wyrastać, ale ja się w ogóle zastanawiam, czy ona przeżyła. Przeżyła. Tak, bo było To ta zima była sroga. Wyjątkowo. tak, więc no tutaj nie wiadomo, czy to Ja tak. myślę, że przez ostatnią dekadę albo dłużej to nie było takiej zimy. No chyba masz rację. A, no widzisz, czasami mam rację. Chyba masz rację. No tu oczywiście co? Proszę bardzo. No cóż to może być, no. No cóż to może być? Kopiec kreta. Oczywiście. Bata, a powiedz mi, bo ja tak naprawdę to dopiero teraz zauważyłem, co tam na stole stoi? No kolejna hosta? To chyba 158. Albo 200? Czy ty gdzieś przypadkiem trafiłaś do ogrodniczego, o czym ja nie wiem? Nie. A gdzie ty ją przewiozłaś, że ja nie widziałem? Samochód taki, tak parę zakamarków ma. Ona po prostu stała w sklepie Ja domyślam się, że w sklepie. i wołała. Wołała do mnie. Ja to słyszałam. Proszę cię, weź mnie. Ja chcę z tobą jechać. Aha. I ty jej wysłuchałaś? Tak. Tak, no postanowiłam ją wysłuchać. Dobra, to odkrywamy i patrzymy, czy jest gaura. Tak. No nie wiem. No i co? Jak oceniasz? Marne szanse. Tak. No. Normalnie marne szanse. Ale mówię, no to jest jeszcze trochę za wcześnie na nią. Czyli ocenimy za jakiś czas. Tak, ale tutaj to wszystko, co tu było przy korzeniach, to wszystko jest po prostu... Nie chcę tam za bardzo grzebać w tej ziemi, rozgrzebywać. Ale wydaje ci się, że jest przemarznięta. Tak, tak. Ale dajmy jej szansę. Tak, ależ oczywiście damy jej szansę, no. Ona była taka ładna. A my ją chyba nawet komuś obiecaliśmy. A nie, to nie tą gaurę. Pomyliło mi się. Gaurę ja już porozdawałam. Komu tam, kto chciał, to dostał. Co ty próbujesz walczyć z wiązem? Obcinasz suche gałęzie? Wiesz co, tak, te, które na 100% wiem, że są już obumarłe, to tutaj kilka już zlikwidowałam, ale zostawię, dlatego że nie wszystkie jeszcze widać, czy żyją, czy nie żyją, ale on już zaczął wypuszczać liście, więc
prostu zostawmy go, poczekajmy aż wypuści wszystkie i dopiero wtedy będzie wiadomo, które żyją, a które nie. Czy wiesz o tym, że gdybyś się zmęczyła, to może sobie na tym krzesełeczku przysiąść? No dziękuję, Jak nie na tronie. skorzystam. I królowa odpoczywa pod wiązem. Królowa jednej nocy. To... Słuchaj, korzystając z okazji, chciałbym Ci zadać pytanie. Drodzy widzowie, Wam też również chciałbym zadać pytanie. Odpowiedzcie w komentarzu. Pytanie do Ciebie i do Was też, tylko do Was dotyczy Waszej działki, a Ciebie pytam o naszą działkę. Powiedz mi, co najbardziej zaskoczyło Cię na przestrzeni tych wszystkich lat tutaj w ogródku, na naszej działce, od kiedy zaczęliśmy tutaj działać? Wiecznie coś wymyśli. Wiecznie coś wymyśli. Nie, myślę, że najbardziej mnie zaskoczyło to, że działka wcale nie jest taka super sielska, anielska, jakby się mogło wydawać, bo mówili nam, o, kupcie sobie działkę, będziecie siedzieć, leżeć, relaksować się, odpoczywać, a to nie jest wcale tak. I to tak jeszcze myślałam na początku, że posadzimy, rośliny sobie będą rosły praktycznie same, a tu się okazuje, że to ciągła jest nauka, ciągłe jakieś poprawki, przesadzania, czasem porażki, których też było sporo, prawda? Na przestrzeni tych wszystkich lat tych porażek było dużo. Sadzisz, a coś za rok okazuje No się, że właśnie. czegoś już nie ma, co posadziłaś w ubiegłym roku. No właśnie, bo coś właśnie tak jak Irek mówi, coś się posadzi, coś pięknie rośnie, a następnego roku już nie rośnie, a jeszcze następnego roku w ogóle jej nie ma, tej rośliny. Czyli trójkąt bermudzki znika. No tak, ja to tak nazwałam trójkątem bermudzkim. I to chyba właśnie to mnie najbardziej wciągnęło, że tutaj na działce nigdy nie ma pewności i tak naprawdę kompletnie nie wiadomo, co się po prostu jakoś zadzieje. Może o tak. Czyli Nazwijmy rozumiem, to. że nie jest tak kolorowo, jak Ci się pierwotnie wydawało. Nie. Nie jest kolorowo. No to coś właśnie uschnie, coś zniknie, coś przestanie rosnąć i tu się zaczyna robić przykro. No przez chwilę, no bo wiadomo, no inne rośliny są, rosną, więc człowiek się cieszy. Ale to są krety, nornice, liście z brzus, które się później taczkami wywozi i robi się z nich kompost, chociaż to jest dobre na plus, że z liści się robi kompost. Trzeba to wszystko zebrać, sprzątnąć i ciągle jest coś dodatkowo do zrobienia. I jeszcze co, czasem się też zastanawiam, że mam takie chwile i sobie myślę, że po jaką cholerę mi to wszystko było. Ale to jest moment, że mam właśnie takie myśli. I za chwilę biorę się do pracy, wszystko mi przechodzi, bo właśnie zajmę się pracą i jest wszystko w porządku, jest ok, jestem szczęśliwa, odpoczywam psychicznie i zawsze są właśnie te takie dwie strony. Ale tutaj mamy Medalu. dużo ruchu. Tak, I to jest duży plus. Swego rodzaju, ruch to zdrowie, jak to się mówi. Tak, Swego rodzaju, tak jak dla mnie, dla Ciebie też, to jest taka trochę fizjoterapia. W cudzysłowie może, ale tutaj mamy dużo ruchu. A jak się mówi ruch, to zdrowie. tak. A wiesz, jak niektórzy kończą No, to co zacząłeś mówić? a to ruch może to- nie kończ, bo coś chlapniemy. No nie wiesz, jak to się mówi? No nie pamiętam. Ruch to zdrowie, każdy głupi ci to powie. Aha, no tak. Ale dobrze, nie, ruch to zdrowie, Dobrze, naprawdę. to jeszcze tak krótko, gdybyś miała podsumować, coś powiedzieć naszym widzom, bo być może są widzowie, którzy nie mają działki, a chcą nabyć działkę. Co byś powiedziała? Kupujemy? Warto? Z mojej perspektywy tak, ale to też zależy od charakteru człowieka, od tego, jaką ma osobowość. Tak, ale mi się wydaje, że do działki też trzeba dorosnąć, Tak, tak, prawda? tak.
z perspektywy lat, jak my mieliśmy 20 parę czy 30 parę lat, tam działka, Mieliśmy działkę, mieliśmy. ale tam nic nie robiliśmy. Nic nie robiliśmy. Nie, zaczekaj. W zeszłym tygodniu wieszałaś, ale widzę, że chyba nie wszystko powiesiłaś, No prawda? zapomniałam. Twoje bibeloty. Zapomniałam tego dowiesić. A skąd ty te garki masz? Tamten brązowy, co wisi, co powiesiłeś przed chwilą, to taki na ogórki małosolne. Bo to się właśnie nadaje na ogórki. A skąd mam? Od Pawlaka z płota. No tak. Nabrałam. Takie skojarzenia, tak? Ale to jest faktycznie świetne na ogórasy. Dobrze, co, Genialne. jeszcze coś będziesz wieszała? Nie, już nie będę wieszała, Aha, tylko jeszcze postawię. O! Postawię jeszcze te patyczki. Takie malutkie patyczki. strawy giganta. Wcelowałam? Tak, Prawie. Prawie. to taka ozdoba, którą ty wymyśliłaś, No tak, prawda? ja sobie tak umyśliłam, taką ozdobę. Dla innych to nie będzie ozdobą, tylko będzie takim wyryczym. A mi się to podoba, bo to fajnie wygląda. Okej. I tak jest. No, widzę, że się doczekałaś. Doczekałam się, tak. Nareszcie się psi-zębka. doczekałam. Nie dotykaj. No, właśnie będę. Jest piękny. Doczekałam się, tak. A możesz mi powiedzieć jedną rzecz? Dlaczego ty aż tak bardzo ekscytujesz się tą roślinką? Bo ona mi się tak bardzo podoba. Jest taka subtelna, taka delikatna. I te liście, które ma takie marmurkowe, bo są odmiany tej rośliny, które mają jednolite kolorystycznie liście. A ta nasza ma takie właśnie marmurkowe tutaj zdobienia. Ale ona jest taka piękna, bo ona jest nasza. I od mamusi. Czy to znaczy, że ty próbujesz naszym widzom zaszczepić, że tak powiem... Psiego zęba? Tak, psiego zęba, tak? Psi zęba. Tak, tak. Jeżeli macie możliwość zakupu gdzieś albo dostania od kogoś, to polecam naprawdę, bo ona, można powiedzieć, że jest całkowicie bezobsługowa. Fakt, że jest krótko, bo jest krótko i później zanika. I jej po prostu kompletnie nie ma. Nie ma. Ale kwitnie przepięknie. No kwitnie przepięknie i te kwiatuszki są takie subtelne, takie delikatne. I Ojej, jeszcze się fajnie zawijają na zewnątrz. Ktoś tu sobie ze mnie robi żarty. Absolutnie. Słyszę. Coś więcej na temat psi zęba, pisanego razem? Coś jeszcze? Roślina dla cierpliwych, ponieważ jak ją się posadzi, to może minąć kilka lat, zanim w ogóle zakwitnie, ale później może rosnąć w jednym miejscu przez bardzo wiele lat. Tylko że bardzo powoli się rozrasta. Te kępy bardzo powoli się rozrastają. A tutaj właśnie w tej chwili maszeruje sobie mrówka, która się nazywa rudnica. Czyli tak ma połowę Ale tułowia. ty kiedyś mówiłaś, że rośliny nie lubią, jak ich się dotyka. A ty co robisz? No dotykasz. To nie dotykaj. Tak, ale to tam oczywiście jak zwykle są różne szkoły. Jedni mówią, że nie lubią rośliny dotykania, inni mówią, że lubią, jak się je dotyka. Więc dotyka. Możesz powiedzieć, którą hostę sadzisz? Nie powiem ci, bo nie wiem. Ja już tak naprawdę nie mogę się doliczyć. No nawet nie próbuj. Liczyłem, wyszło mi chyba ze 100 kilka host. Nie, nie, to poniosło cię trochę. No, żartuję, oczywiście, że tyle nie mamy. Nie, aż tyle to nie mamy, ale sporo mamy. Ja Ale- lubię hosty, bo mi się podobają. Ja wiem, ale ty już więcej nie powinnaś wychodzić do sklepu. No to nie będziemy jedli. Ale do ogrodniczego już nie powinnaś chodzić. Ale ja nie kupiłam jej w ogrodniczym. A kupiłaś gdzie? Tam, gdzie chleb? No, gdzie chleb, inne jedzenie. Po prostu W markecie. w markecie. Tak. No masz. Jak nie będzie tam, nie będę chodzić, to nie będziemy jedli.
No dobrze. Tylko jeszcze, co jest kiepsko. Znaczy tak, ja nie wiem i tak jakie mamy hosty, jak nie wiem jak one się nazywają, ale mimo wszystko jakbym kupiła, to może bym, nie wiem, zaznaczyła sobie. A oni piszą Funkia Mix. Nie ma konkretnej nazwy. Czyli nie określają, co to za gatunek. Znaczy no funkia, tylko że po prostu No ja rozumiem. nie rodzaj, jaki tam, jaka odmiana. O, Odmiana, o odmiana. tak, O, tak, to tak, zabrakło nam oczywiście. słowa. Także, no mogliby, no ale To dobra, trzeba ją nieważne. teraz dobrze podlać. Tak, koniecznie. I jeszcze tylko chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. 2 noce wstecz był taki dosyć mocny przymrozek. Mocny. I to widać. Widać właśnie po hostach, bo one już zaczęły wychodzić, już niektóre mają spore liście. No i niestety, Szlak je trafił. no mam nadzieję, że nie, ale liście są zważone. Mhm. No, także kiepsko. Ogród żyje. No Jednym żyje, słowem. no żyje. Ale no szkoda po prostu, no jak tam coś kiepsko rośnie, to szkoda. No i Reneusz będzie zmieniał lampkę. Znaczy nie będzie zmieniał, tylko zmienia. No niestety ta się popsuła. Ale wybrałem pozycję leżącą i próbuję odkręcić przewody z kostki elektrycznej, ale tu już tak pordzewiało przez te lata, Nic się nie nadaje, nie? to się już nic nie nadaje, trzeba te przewody po prostu jakoś wyrwać z tej kostki. No i tyle. I będzie pięknie. Będzie nowa lampka i będzie pięknie, masz rację. Tak jest. I będzie trzeba sukcesywnie chyba powymieniać wszystkie, nie? Na spokojnie. No tak, ale ta w tej chwili nie świeci, już jest w stanie agonalnym. No Także dobra, zmieniamy. to pracuj. Niech ci dobrze idzie. No to mamy temat zamknięty, lampka wymieniona, nowiutka, teraz tylko trzeba Beatko przysypać. Beatko, mogę Cię prosić, żebyś włączyła lampki? Zobaczymy. Proszę uprzejmie. Wedle życzenia. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że świeci. Już wcześniej świeci. Nie wiem, czy wy to widzicie, bo w słońcu, ale świeci. Dobra, okej. No dobrze, to temat mamy zamknięty. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam bardzo uprzejmie za oglądanie. Dzięki, że jesteście Dziękujemy. z nami. My już dojechaliśmy, jak widzicie, do końca dzisiejszego odcinka. A co Ty robisz? Jadę. Dojechaliśmy. Ojejku, Beatka. Będziesz jechać, zaraz będziemy wracać do domu, będziesz jechać. Mamy do Was gorącą prośbę. Odnieście się do pytań, które zawarliśmy w dzisiejszym odcinku. Napiszcie w komentarzu, jak to właśnie wygląda u Was. No i cóż, widzimy się w niedzielę o godzinie 10. Jak oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem, a jeszcze bym tylko chciała dodać, że nie musicie się odnosić w komentarzach tylko i wyłącznie do naszych pytań. Możecie się w ogóle odnieść do czegokolwiek, do czego chcecie, do czego macie ochotę, co Wam podpowiada intuicja, żeby nam powiedzieć, albo Podpowiedzieć. skrytykować, podpowiedzieć, tak. My to tak liczymy na drapanego. Wszystko, że nam ludzie powiedzą. Tak to wygląda. Nie liczymy, nie, ale oczywiście Wasze rady są bezcenne i bardzo dziękujemy za nie. Korzystamy z nich oczywiście. Może być też również krytyka, jeśli będzie tak, może konstruktywna, to jak najbardziej. Hmm, No i cóż, jeszcze raz. W niedzielę to brzozy. Brzozy między innymi takie do co? zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie Do się zdrowo, zobaczenia. dbajcie o siebie. Pa, pa.